Z początkiem XVII wieku klasztor powrócił do swych pierwotnych założeń ideowych. W 1603 roku, zgodnie z wolą kolatora Hieronima Chodkiewicza, monaster przyjął postanowienia Unii Brzeskiej. Cerkiew prawosławna Rzeczypospolitej zespoliła się z kościołem rzymskokatolickim. Początkowo przełożony z supraskiego klasztoru archimandryta Hilarion Masalski wyrażał swój sprzeciw, lecz po pewnym czasie podporządkował się metropolicie Hipocemu Pociejowi. Przez 236 lat, od 1603 do 1839 roku, supraski konwent był jedynym unickim autonomicznym klasztorem w Rzeczypospolitej. Zakonnicy zależni byli jedynie od swego metropolity i stolicy apostolskiej. Supraśl stał się wzorcowym i wyjątkowym ośrodkiem dla unitów w Rzeczypospolitej. Suprascy bazylianie wypracowali swoje własne znaki zakonne. Nie posługiwali się powszechną kolumną świętego Bazylego. Atrybutem klasztoru stało się alegoryczne przedstawienie 4 ślubów zakonnych, czystości, posłuszeństwa, ubóstwa i stałości miejsca. Można je odnaleźć na kaflach z pieców zakonnych, przechowywanych dziś m.in. w supraskim skarbcu. Dalszy rozwój monasteru uzależniony był od światłych, wykształconych opatów supraskich. Za sprawą Nikodema Szybińskiego z Gdańska do Supraśla sprowadzono niezwykłego kunsztu barokowy ikonostas. Do klasztoru trafiły też kolejne obrazy, m.in. Matki Boskiej Supraskiej. Następny opat, Aleks Dubowicz, powołał w Supraślu szkołę ruszczyzny, specjalizującą się w nauce języka cerkiewno-słowiańskiego. Była ona jednym z elementów systemu kształcenia unitów wprowadzonego przez metropolitę Józefa Rudzkiego. Supraski monaster stał się wzorcowym ośrodkiem pod względem liturgii, śpiewu i teologii. We wschodnim skrzydle zorganizowano bibliotekę, w której gromadzono pamiątki chrześcijaństwa greckiego oraz księgi, rękopisy, mapy i listy. Do najcenniejszych zabytków należał XI-wieczny rękopis tzw. Kodeks Supraski, uważany za jeden z najstarszych i najbardziej wartościowych dzieł piśmiennictwa cyrylickiego na świecie. Ponadto w bibliotece znajdowały się księgi z różnych dyscyplin naukowych. W połowie XVIII wieku liczba woluminów sięgnęła 1500 egzemplarzy, co ówcześnie sytuowało ją jako jedną z największych bibliotek klasztornych w Wielkim Księstwie Litewskim. W klasztorze zorganizowano również skryptorium, w którym przepisywano księgi liturgiczne. W Supraślu po raz pierwszy spisano na 5 linii pieśni z liturgicznego repertuaru cerkiewnego. Za czasów opata i metropolity Gabriela Kolendy w klasztorze wprowadzono również barokowe śpiewy. Poprzez Supraśl i Wilno dotarły one aż do Moskwy. Tam zaś za zgodą carów rosyjskich wprowadzono je do liturgii cerkwi prawosławnej. Muzyczne dzieło kontynuował kolejny opat supraski przy zaangażowaniu nowego metropolity Cypriana Żochowskiego. To właśnie jego kapelmistrz Tomasz Szewerowski tworzył barokowe kantyki supraskie. W klasztorze zapewne istniała kapela klasztorna złożona z zakonników, którzy wykonywali utwory religijne na instrumentach. W latach 80. XVII wieku metropolita Cyprian Żochowski podjął decyzję o stworzeniu centralnej drukarni bazyliańskiej. Wybór padł na Supraśl, który od początku był ważnym ośrodkiem tradycji cerkiewnej. W klasztorze skończono drukować służebnik, który miał trafić do wszystkich cerkwi w Rzeczypospolitej. Od tej pory rangę supraskiego ośrodka bazyliańskiego kształtował rozwój oficyny wydawniczej. Od 1695 do 1803 roku w Supraślu wydrukowano ponad 452 tytuły książek o tematyce zarówno religijnej, jak również świeckiej. Powstały dzieła historyczne, muzyczne, medyczne czy literackie. To tu w 1792 roku po raz pierwszy wydano drukiem pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego ze słynną kolendą Bóg się rodzi. Za czasów metropolity całej Rusi i opata supraskiego Leona Kiszki powstały lokalne sanktuaria w Świętej Wodzie, Starym Korninie i na Grabarce. Miały one wzmocnić wiarę unitów po wyniszczającej wojnie północnej. W samym Supraślu zaś rozpoczęto produkcję nowych mszałów unickich. Sprzyjała temu kolejna inwestycja, jaką był młyn papierniczy. Produkowany papier wykorzystywano w klasztornej oficynie wydawniczej. Za kadencji Leona Kiszki ukończono też budowę późno renesansowego Pałacu Opatów, do dziś górującego na nadrzecznej skarpie. Kres klasztoru zbiegł się w czasie z upadkiem Rzeczypospolitej i wymazaniem jej z mapy Europy w 1795 roku. Tereny te objęli Prusacy, którzy rok później odebrali klasztorowi wszystkie dobra ziemskie. Oficyna wydawnicza przestała istnieć. W 1807 roku Supraśl wszedł w granice Imperium Rosyjskiego. Odliczano już wówczas lata, kiedy bazylianie zostaną skasowani,
a cały majątek oddany rosyjskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Stało się to w 1839 roku. Skończyła się wówczas polsko-litewska tradycja klasztoru. Nastał okres realizacji rosyjskich idei, który trwał do 1915 roku.